Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer. Dzisiaj do naprawy mamy taki komputer All-in-One Dell XPS 15. Tak wygląda. Ma tutaj takie fajne nóżki, które właśnie można sobie w ten sposób rozłożyć i komputer postawić. Komputer z tej strony ma przycisk, nie reaguje zupełnie na ten przycisk włącznika. Światełko się nie zaświeca. Spróbujemy podłączyć go do ładowarki. Ładowarka ma diodę, jak widać, białą tutaj. I podłączamy sobie. Dioda cały czas świeci, więc tutaj przynajmniej po stronie gniazda zasilania i kluczy wejściowych nie mamy zwarcia. Może być tak, że któryś z MOSFETów wejściowych jest uszkodzony, ewentualnie układ ładowania. To jakby są takie pierwsze hipotetyczne wnioski. Przyciskam przycisk zasilania i nic się nie dzieje. Również ten przycisk się nie podświetla. Także nic tutaj nie wymyślimy twórczego, tylko musimy komputer otworzyć. Także bierzemy się za to. Aha, tutaj mamy śrubki na Torxa. Chyba tego dużego, tak. Widzę, że były już odkręcane. Także ktoś tam już przede mną grzebał. O, w tą stronę. O. Nie wiem, która to generacja, ale jakaś może być 6., 7, ewentualnie gdzieś okolice 5. Jeszcze na Windowsie 8 wychodził. No ale jest tutaj i 5, więc może jest o co walczyć. Zobaczymy, co tam w środku zastaniemy. Jest to Dell, więc mamy tutaj identyfikację zasilacza. Może coś na tej linii się wydarzyło? Historii jako takiej tego komputera nie znam. Prawdopodobnie z dnia na dzień przestał działać. Zobaczymy, jak wygląda nasza główna linia zasilania, ale to, że nie gaśnie zasilacz, wskazuje na to, że problem może być bardziej złożony. Może być związany z linią 3,3 V, ale to tylko nasze gdybanie. Widzimy, że nóżki muszą być rozłożone, żeby zdjąć tą tylną obudowę. Czy tu coś zobaczymy? Nie, tu nic nie zobaczymy, więc odkładamy. Dysk HDD, duża bateria, którą sobie naturalnie od razu wypniemy. Dobra. Bateria była wymieniana, z tego co pamiętam w zgłoszeniu była taka informacja, ponieważ użytkownik mówił, że miał taki przypadek w innym podobnym modelu, gdzie właśnie uszkodzona bateria blokowała rozruch, natomiast tutaj po wymianie baterii sytuacja się nie zmieniła. Dobra, podłączmy sobie go do zasilania bez baterii. Gniazdo zasilania mamy z tej strony. Dioda dalej świeci. Przycisk power mamy tutaj. Również nic z tego. Tutaj w ogóle mamy taśmę od tego włącznika, więc odepnijmy sobie zasilanie. Możemy sobie tą taśmę wypiąć i w ogóle w pierwszej kolejności zobaczyć, jeśli jest okazja, czy mamy 3,3 V na włączniku. Bo jak nie mamy, no to będziemy szukali
przyczyny braku, natomiast naturalnie zaczniemy od głównej linii zasilania. Dobra, przerzućmy sobie trochę to tutaj pod mikroskop. Dobra, wypnijmy sobie głośnik. Ok, mamy wypięte głośniki, wypięty przycisk. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Tutaj mamy jakąś grubszą ścieżkę. Dwa pierwsze, drugi i trzeci pin będziemy sprawdzali. Może zobaczymy, tu jest jakiś test point. Dobra, weźmy sobie miernik. I zobaczymy, czy będziemy mieli tu w ogóle zasilanie. Dobra, wpinamy sobie zasilanie i zobaczymy, czy na włączniku będziemy mieli jakieś napięcie. Łapiemy sobie masę, patrzymy tutaj, nie mamy nic. Tutaj również sprawdźmy pin po pinie. Tu mamy 5 V. Tu nic, 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 nic. Dobra, mamy tutaj tylko 5 V, więc podłączmy sobie przycisk. Wątpię, że sterowanie jest 5 V, ale zobaczymy, co się wydarzy, jak wciśniemy przycisk. Czy te 5 V będzie znikało, czy będzie tutaj na stałe, bo te 5 V może być równie dobrze do diody. Chociaż ta się nie świeci. Dobra. Zaraz zobaczymy. Na razie działamy bez schematu, bez żadnych, jakby to powiedzieć, wspomagaczy. Dobra, podpinamy sobie jeszcze raz zasilanie. Upewnijmy się, że nic nie działa. Dobra, masę musimy sobie złapać jakoś tak, żeby cały czas z nami tutaj była. Tutaj jest od USB. Dobra. I chyba tu mieliśmy 5 V. Teraz mamy 3,5. Jak jest podłączony? No dobra. Wciskam przycisk. Nie, nic nie spada, także... O, tu mamy 3 V na przycisku. Jak wciskamy, to też nic się nie dzieje. OK, czyli pewnie taśma musi być wpięta. Tu mamy 3,5 V. Też nie spada. Tu nic nie mamy. Tu nic nie mamy. Tu nic nie mamy. I tu nic nie mamy. A na pierwszym 5 V. Przyciskamy przycisk, nic się nie dzieje. Na drugiej mamy 3 V. Ale też nic się nie dzieje przy przyciskaniu. Na trzeciej nodze mamy 3,5 V. I też nic się nie dzieje. Czyli co? Przycisk uszkodzony? Nie chce mi się wierzyć. Dobra, odpinamy zasilanie. Zlokalizujmy najpierw może baterię BIOS, jeśli tutaj gdzieś jest. Chyba że baterię BIOS, a tu mamy RTC batery, dobra. Bateria jest odpięta, możemy wypiąć tą taśmę od matrycy. I tutaj mamy pod spodem tą też, bo nam nie chce ten shield zejść. Czyżby ten shield był? On jest przyklejony.
Dobra, mamy tutaj bateryjkę RTC. Spróbujmy ją wyciągnąć. Trzeba zacząć po prostu od najprostszych rzeczy. Sprawdźmy, ile ta bateria BIOS-u ma. Dobra. I ma 0? No nie chce mi się wierzyć, że ma 0. Ale ma 0. To niezbyt optymistyczna informacja, wbrew pozorom, ponieważ czyżbyśmy mieli tutaj zwarcie? Nie, mega ohmy. I co? Bateria uszkodzona? W sensie uszkodzona, wyładowana i tyle? To Dell, więc wszystko się może zdarzyć. To sobie odłożymy. Cóż, trzeba tą baterię na pewno zdemontować. Ona w ogóle na KBC jest, czaicie to? Na KBC. Tak miał fantazję w Dellu. Spróbujmy tu trochę alkoholem. Może odejdzie. O, łańska fantazja. Producenta prawdopodobnie, bo to jest oryginalna taśma dwustronna. A jak się okaże, że to tylko bateria, to bardzo fajnie. Z jednej strony. Z drugiej trochę nuda, ale naprawimy coś innego. W razie czego. Wziąć to teraz, zdjąć. Układ IT tutaj mamy. Dziury na nim żadnej nie widzę. Korozji również. Zróbmy sobie reset BIOS-u. Odpalimy bez baterii BIOS-u. Tylko sobie te właśnie tak, antenki weźmy do góry, żeby nigdzie zwarcia nie zrobiły. Wepnijmy sobie te taśmy matrycy. Jedna. Tak. Dobra. Bez baterii BIOS. Ja jeszcze tą baterię BIOS sprawdzę tak po wypięciu, ile ona ma. Ale no, opornością to sobie mogę sprawdzić. Dobra. No 0, 0,1. Także bateria do ogarnięcia. Jakaś cienka, ale to chyba CR2032, tak? CR2016W. No, wspaniale. Jeszcze jakiś inny wynalazek. Chyba nie jest 3V jest, chyba nie jest do ładowania, więc jak nie jest, sprawdzę to CR2032 wrzucimy. Też będzie dobrze. Dobra, podłączmy sobie zasilanie i zobaczymy, czy się odpali ta płyta bez BIOS-u. Pokiełbaziły się tutaj te. O. Dobra. Przycisk power mamy z tamtej strony, a tutaj mamy to. Uwaga. No nie świeci się. Nic się nie dzieje. Dobra, wepniemy sobie jeszcze baterię BIOS i zobaczymy. To może musi mieć zasilanie BIOS-u. Mam jakąś taką, co ma około 2,9 V.
Zobaczymy. Dobra, podpinamy. Bez zmian. Bez zmian. Dobra. To lecimy dalej, tak? Nie ma co już tutaj kombinować. Popatrzymy sobie, jak wchodzi nam napięcie. Jak nam napięcie wchodzi na płytę. Chociaż wiemy, że 5 V jest. 3,3 to nie wiem, czy to jest z 3,3 V tamte napięcia, więc nie będziemy na razie wyciągać takich wniosków. Tu zdejmę sobie ten shield. Tu mamy gniazdo zasilania. Podpinamy i oczywiście zobaczymy sobie, ale to jest raczej formalność. Tutaj napięcie na gnieździe jest 19,63. Tu mamy pin ID. OK. Tutaj mamy jakiś bezpiecznik. Po tej stronie bezpiecznika nie ma nic, a po tej stronie bezpiecznika też nie ma nic. Od czego ten bezpiecznik? Zobaczmy może tutaj tą masę. Nic. Nic. Zobaczmy, czy jest sprawny. Tak. Dobra, nie mamy tutaj żadnego napięcia. To może weźmy sobie to pod mikroskop i już będziemy dalej sprawdzać. Dobra, mamy tutaj gniazdo zasilania. Tu mamy 19 V. Z tego co widzę, to tu trochę będzie rozbierania, żeby się dostać i zobaczyć, o co tutaj chodzi. Tu mamy jakiś bezpiecznik, który jest sprawny, ale ani po jednej stronie, ani po drugiej napięcia nie ma. Obok jest jakiś układ. Myślę, że musimy to rozebrać, żeby sprawdzić co i jak. Zdemontujmy sobie tą płytkę, ponieważ zasilanie sobie tutaj wchodzi. Tutaj mamy taki mostek z sygnałami z tej strony do płyty głównej. No i tutaj nie znajduję żadnych napięć. Na żadnym z bezpieczników tych napięć nie ma, więc chcę zobaczyć, co jest po drugiej stronie tego właśnie tej płytki, na którą wchodzi nam zasilanie z gniazda zasilającego. Mam nadzieję, że uda nam się to zdemontować w prosty sposób. Głośniki. Dość mocno, kurczę, te wtyki głośników tutaj siedzą. Tu mamy jakiś przyciszania, odgłaszania, jeśli dobrze widzę, tak. Tu mamy jeden. Dwa. Tu jest jakaś śruba. Tu jest jeszcze jedna i tu chyba jest jeszcze jedna, tak. Tu jest jeszcze coś podpięte. Tu mamy w ogóle wejście zasilania stąd, z tego gniazda, więc zanim jeszcze to zdemontujemy, teraz udało mi się to zobaczyć, to jeszcze sobie sprawdźmy, czy będziemy tutaj mieli jakieś napięcie. Spróbuję trochę powiększyć. O. W ten sposób.
Dobra, mamy wpięte. Tutaj, tak jak mówiłem, mamy 19 V. Tu mamy jakąś cewkę. Na niej nie mamy żadnego napięcia. Tutaj mamy to gniazdo zasilania. Tu jest pierwszy pin. Na nim nie mamy nic. Drugi pin. Mamy 19 V i tutaj będzie prawdopodobnie masa na tym skrajnym. Tak. Dobra, czy tutaj mamy jakieś napięcia? Tu nie mamy, po tej stronie też nie mamy. Dobra, czyli tak naprawdę napięcie nam zasilania wchodzi na płytę, tutaj 19 V, więc chyba raczej korzystniej i w ogóle lepiej będzie, jakbym tego nie demontował, zdemontował płytę i zobaczył, jak wygląda układ wejściowy na tą płytę, bo to będzie, że tak powiem, być może mniejsza strata czasu. Także przykręcę, żeby śrubki się nie zgubiły. Powinienem od razu to sprawdzić, ale mówię, teraz dopiero zobaczyłem, że tutaj sobie wchodzi to zasilanie jednak tym kabelkiem, a nie tym konektorem. Tutaj mamy prawdopodobnie sygnały USB i audio. Także w trakcie mnie oświeciło. Także demontujemy płytę i zobaczymy, jak wygląda układ wejściowy. 19 V wiemy, że wchodzi na płytę, więc po tej stronie zwarcia jako takiego nie mamy, ani żadnego jakiegoś uszkodzenia, także zdemontuję sobie tą płytę i widzimy się już na jej oględzinach. Dobra, zdemontowałem płytę, ale przy demontażu zauważyłem jedną rzecz. Nie wiem, czy Wy to teraz widzicie. Jeśli nie, to przerzućmy się na mikroskop. Uwaga. O, tutaj widzimy, że uszkodzony jest chyba jakiś kondensator tutaj był, ale niestety tutaj miało miejsce jakieś spawanko. Tu chyba jest masa, tak. To, że tutaj ten układ jest osmolony, nie znaczy, że jest uszkodzony. Najpierw sobie to oczyśćmy. Fajnie, że znaleźliśmy widoczne uszkodzenie, bo będzie trochę prościej, jeżeli chodzi o skupienie uwagi na czymś konkretnym. No wychodzi na to, że tutaj jakiś kondensator był i chyba zakończył swój żywot. Tak, może sobie bokiem weźmiemy. Kurczę, to chyba raczej jest dławik, bo jak możecie zobaczyć, tutaj mamy jakby bliźniaczy układ i tutaj też jest kondensator, układ i tu dławik. To prawdopodobnie jest cewka od 3 V, a to od 5, no bo 5 V nam ładnie działało. 3 niestety podejrzewałem, że nie, bo tam takie dziwne napięcia na tym włączniku były. Sprawdźmy sobie miernikiem, jakie mamy w ogóle na cewkach tych dwóch na razie oporności. To jest cewka od 5 V, 40, no to tak, tutaj wszystko ok. Tu mamy od 3 V. No teraz też mamy kiloomy, nie jest źle, ale tu mamy chyba obwód już otwarty. Po tej stronie no 0 ohmów, a po tej stronie tak, kiloohmy, także po tej stronie mamy zwarcie. Możliwe, że ten układ to zwarcie robi. Fajnie by było mieć schemat, ale za chwilkę sobie myślę poradzimy, tylko najpierw wylutujemy to, co tutaj zostało, tak żeby maksymalnie oczyścić tą przestrzeń.
Zmienię sobie tylko kolbę na T245 rączkę. Odpinamy. O, dobra, trochę tutaj odkręćmy. Dobra. I spróbujmy tutaj porządek zrobić. Tylko sobie może spróbujmy też tą kartę. Jakiś modem jest. Wyjąć. O, dobra, od razu lepiej. Za dużo tutaj miejsca nie mamy, bo jest ten uchwyt do anteny Wi-Fi, do kabla. Natomiast jakoś sobie poradzimy. Wezmę duży grot i spróbujemy to jakoś stąd wydłubać. Może też będziemy posiłkowali się spoiwem. Miejmy nadzieję, że będzie chciało puścić. Coś tam się nam rusza. Dobra, poszło. No to nam się zrobił mostek, ale nic nie szkodzi, dlatego że to jest jedna wspólna linia. Dobra. Tutaj powinien być naturalnie dławik. Jeszcze sobie wyczyśćmy, zobaczmy, czy teraz po usunięciu tego kawałka, który może gdzieś tam nam przywierał, to zwarcie zniknęło, chociaż no, wątpię bardzo, że tak jest. Miernik. Tu mamy względem linii kiloohmy, względem masy. No, tutaj mamy totalne zwarcie. Ale musimy sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest masa. Bo może być tak, że ten dławik nie wytrzymał. Tutaj zwarcia nie mamy. I że tak powiem, powrót tego dławika w to miejsce może sytuację naprawić. No tu nie mamy nawet mega ohmy. Tak jak pewnie i tutaj, bo to jest linia połączona. Widać to tak. A w ogóle zobaczmy, jak z tej strony sytuacja wygląda. Podejrzewam, że tak samo, bo tak, też mega ohmy. Więc to nie jest raczej masa. To też jest masa. Więc tu jeszcze sobie sprawdźmy. Tu już mamy mega ohmy za tym kondensatorem. Także podejrzewam, że ten układ 4HAB ALW, zróbmy sobie tak, że go usuniemy, bo on i tak tutaj jest podejrzany. I sprawdzimy, czy będziemy dalej mieli oporność. Nie taką jak trzeba. Dobra.
trochę niech nam się tutaj temat ostudzi. No i dobra, zobaczmy jak tam oporność po wylutowaniu tego układu. No i widzimy, że oporność mamy w kiloohmach, także ten układ powodował zwarcie. Jeszcze zobaczmy sobie, tutaj pewnie jest masa. Tak, tu mamy jakieś wyprowadzenia, jeszcze trochę trzeba podczyścić. No nic nie widać. Dobra, to sobie musimy usunąć, bo nam się farfocle pozbierały, pozahaczały się, bo tutaj są jakieś takie wąsy. Dobra, zobaczmy, czy na któryś z wyprowadzeń tego układu nie mamy zwarcia. Masa. To jest wszystko masa. Ok, to wygląda nam na jakiś MOSFET. No bo tu mamy wszystkie połączone, tu mamy połączone i tu by była bramka. Więc zobaczmy tutaj. Nie ma zwarcia. Tutaj masa. Czyli tutaj mamy masę. A tutaj mamy bramkę. Na bramce kiloohmy. Chwila, moment. Czyli tak, tutaj są kiloohmy. Momento. Kiloohmy. I kiloohmy. Czyli to by był górny, a to dolny klucz. Ale tutaj nadal mamy na tym kondensatorze pewnie zwarcie. Tak, więc to nie. Tutaj coś jest nie halo. I tutaj coś jest nie halo. No co, usuniemy jeszcze te kondensatory dla pewności, żebyśmy tutaj mieli już tą linię, że tak powiem, załatwioną. Dobra. Czy któryś z nich jest zwarty? Ten nie. A ten tak. Ale farcik, słuchajcie. Ale farcik. Mamy zwarty kondensator. Zobaczmy, tutaj pewnie już nie ma zwarcia. Open line praktycznie. Czyli kondensator zabił dławik. Tak, nie mamy zwarcia. Takiego farta trzeba mieć. Dobra, to są pewnie dwa takie same kondensatory. Ja sobie je odłożę, bo jeden jest sprawny, więc sprawdzimy sobie ich wartość, w razie czego uzupełnimy. Układ raczej jest sprawny. Kurczę, tylko jest taki osmolony, więc nie wiem. Zobaczymy, czy taki znajdę gdzieś na płycie. Jak nie, to spróbujemy ten wlutować. To osmolenie może być wynikiem uszkodzenia tego dławika. Wielokrotnie się spotkałem z tym, że się właśnie uszkadzał dławik i robił coś takiego dziwnego. A układ pozostawał sprawny. I widzicie, nie zawsze trzeba jakąś głęboką analizę przeprowadzać, tylko tu
okolice zbadać, miejsca, w którym znajdzie się uszkodzenie i teoretycznie problem powinno udać się rozwiązać. Ja i tak poszukam sobie schematu, żeby zobaczyć, co to jest za układ, gdzie go ewentualnie znajdę i za co odpowiada. Przelecimy sobie jeszcze tylko cewki, bo jednak usunięcie tego zwarcia tutaj, to może nie być jedyny nasz problem. 4 kg. No, dużo kilo. 40 kg. Tu jest jeszcze jakaś cewka. 216 ohmów, pewnie RAM. Tu jest jakiś dławik, ale jest pobrudzony. 80 ohmów. Może procek. W ogóle, a tu 189 ohmów. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, tu dławików nie mamy. Tu są jeszcze jakieś dławiki. Tutaj mamy 70 ohmów. To jest chyba hybryda, tak? Hybryda jest, więc zasilanie mostka może być wszędzie. No ale 80 ohmów to nie jest źle. To sobie sprawdziliśmy. Te sobie sprawdziliśmy. Na kości bios sobie sprawdźmy 8 nogę. 3 kg. No i gitara. To co? Uzupełniamy te elementy. Ja zobaczę, co to jest za płyta. W sensie, jakie ona ma oznaczenie. To jest Hanstar 94V0MV4. No dobra, zobaczymy, czy jest schemat. Popatrzymy sobie na ten schemat i cóż to za element? No bo to nie jest dławik, ewidentnie. Chociaż no tak to wszystko wyglądało. Miał 3 wyprowadzenia. Przepraszam, dławik, MOSFET. A może jest? Nie wiem, zobaczymy. Także poszukam schemat i zobaczymy. Dobra, nie znalazłem schematu, ale mniej więcej rozkminiłem, o co chodzi. To muszą być 2 tranzystory, ponieważ ten układ, czyli 1225C Texas Instrument, to jest nasza przetwornica 3-5 V. Tu mamy 2 wyjścia liniowe. Sprawdźmy sobie, czy coś się na nich dziwnego przypadkiem nie dzieje. Zróbmy to. Rezystancję mierzymy. Nie. I na tym drugim wyjściu też OK. Że to wychodzi, że tutaj mamy 2 MOSFETy dławik, 2 MOSFETy dławik. Ja sobie sprawdziłem też właśnie tutaj w teście diody. W teście diody ten układzik. I zobaczcie, tutaj mamy spadek 0,5 V. W tą stronę spadku nie mamy. Nie udało mi się w ogóle rozszyfrować tego kodu, który jest na tym układzie. Natomiast tutaj będziemy mieli zwarcie, w sensie tutaj mamy jedną linię i tutaj mamy bramkę, która nie jest zwarta, więc to jest MOSFET. Nie ma schematu, ale dziwi mnie, że to nie jest podłączone do masy. Wychodzi na to, że ten układzik jest sprawny, także wlutujemy go sobie, ale najpierw damy tutaj trochę spoiwa ołowiowego. To zbierzemy, co tutaj jest. W ten sposób sobie to zrobimy. Dobra.
Ściągamy. Tą końcówkę sobie obetnijmy, bo już się nam zużyła. Dobra. Jeszcze tutaj. Dobra, ściągnięte. Tutaj z tych miejsc na kondensatory również ściągniemy. Spróbujemy tutaj z tego miejsca na dławik i z tego drugiego. Trochę zwęglonego. To widzimy, że jest po prostu jakby laminat po prostu taki zawinięty, no ale dobra, nie będę z tym walczył. Jeśli jest ok, nałóżmy sobie znowu spoiwa. Spróbuję tak z umiarem. Przynajmniej na to pole masowe, żeby tak za dużo mi nie wskoczyło tutaj. Dobra. O, i teraz spróbujmy tak minimalnie na to pole masowe. Właśnie bardziej ściągnąć z tych, które tu zostały. O, dobra. Że na tych mamy. Będziemy mogli sobie przycisnąć ten układ. Jak to tutaj było? To było tak. W ten sposób. Zmniejszmy sobie trochę temperaturę. Spróbujmy to ładnie wlutować, potem znajdziemy dławik, znajdziemy kondensatory. I spróbujemy maszynę odpalić. Dobra. Powinien siedzieć. Dajmy mu drogą naturalną wystygnąć. A teraz sobie sprawdźmy kondensatory, tylko musimy wziąć ten sprawny. I zaraz zobaczymy, jakie on ma wartości. Najpierw poszukajmy, który jest ten zwarty. To jest ten, więc do widzenia. A tu przerzucimy sobie na pomiar kondensatora, jego pojemności. 20 mikrofaradów. No, dość, że tak powiem, dziwna pojemność. 20 mikro. Ciekaw jestem, czy jak gdziekolwiek znajdę taki kondensator. Jak nie, to dam 10 mikrofaradów. To i tak będzie lepiej niż wcale. 10 mikro powinienem gdzieś znaleźć. No dobra, poszukamy i wracam do wlutowywania. Nie znalazłem kondensatora 20 mikrofaradów, więc będzie 10. Weźmiemy sobie jeden ten sprawny, który był i według pomiarów miał 20 mikrofaradów, więc tego sobie wlutujemy tutaj, a drugiego, jeszcze zanim ten będzie wlutowany, musimy sobie wylutować stąd. To jest płyta od MacBooka Air.
kondensator na 25 V, 10 mikrofaradów. Tu go sobie może trochę pobielimy. No i teraz go musimy potraktować temperaturą. I przeszczepimy go stąd do naszej płyty. Potem jeszcze tylko dławik musimy znaleźć. Spróbujemy znaleźć to w schemacie do tego do naszej przetwornicy 3-5 V. Trzyma się twardo kondensator. Musimy mu trochę pomóc większą temperaturą i topnikiem. Dobra. Mamy go. Ale kurczę jest mniejszy. 0,603. Kurczę, miałem na płycie jakiejś większy. To był kondensator 0,805 i to był, ale kurczę tutaj za to za duży będzie. Zobaczcie. No ten będzie za wielki. Dobra, to już lepiej dać ten mniejszy, żeby były dwa. Może zróbmy to inaczej. Weźmiemy tak, dorzucimy spoiwa. Podejrzewam, że tutaj ten kondensator nie jest na więcej niż 10 V. Więc jak damy ten mniejszy na 25, to też będzie dobrze. No i teraz trochę topnika i z nadmuchem trzeba będzie uważać, żeby nam nie o właśnie nie zwiało. Dobra, najpierw jeden, teraz drugi. Ładnie siedzą. Jest git. Zaraz sobie zobaczymy, czy nam się dalej nic tu nie pozbierało. Czy dobry kondensator wlutowałem. I tutaj kiloomy. I tutaj naturalnie kiloomy. Dobra, teraz wypadałoby dławik znaleźć. Jakiś taki lepsiejszy, w sensie pasujący przede wszystkim. Więc spróbujmy ogarnąć to na datasheetie. Dobra, na datasheetie tego TPS-a tutaj mamy dławik i dwa tranzystory.
Musimy sobie zobaczyć, czy... No, na schemacie niestety nie ma, jaki tam powinien być dławik. Dobra, biorę jakąś płytę od Della i może będzie miała podobny, na podobnym układzie będzie zrobiona. I stamtąd sobie zabierzemy dławik. Dobra, znalazłem dławik z podobnej linii. Tu sobie go wstawimy, wielkościowo też pasuje. Niestety tutaj trochę taka rzeźba wychodzi, ale nie mam wyjścia bez schematu działając. O, tak sobie to zróbmy. I może zrobimy w sumie tak samo jak z kondensatorami, czyli pobielimy sobie tutaj te pola. To również. I ten dławik hotem zalutujemy. Siedzi. Trochę krzywo, ale tam, tak jak mówię, odstawała ta ścieżka trochę. Jest ok. Dobra, możemy to troszkę podczyścić i co? Zmierzymy szybko, jak to wygląda. Potrzebujemy więcej ipy. Zobaczymy, jak to wygląda przy mierzeniu, czy wszystko będzie ok. Jak tak, to co? No to nie pozostaje nam nic innego, jak zamontować płytę w obudowie i zobaczyć, czy ruszy, bo tutaj taki temat jest dość dziwny. Zazwyczaj do tych komputerów All-in-One to tych schematów jest jak na lekarstwo. Dobra. W miarę ok. Weźmy szybko miernik. I zobaczmy sobie, jak wygląda tutaj sytuacja. 36 kg. Dławik przewodzi. Tak. Tu na tym kondensatorze nie ma zwarcia, czyli na tym też na pewno nie ma. Na tym dławiku też zwarcia nie ma. Dobra, no nie pozostaje nam nic innego, jak składać to i testować. No, wszystko na to wygląda, że przyczyną usterki był kondensator, który się zagotował i spowodował na tyle duże przeciążenie tej linii, że dławik nam się spalił. Wkładamy płytę, tylko jeszcze tutaj może trochę odkurzę, bo jest straszny syf. Dobra, bierzemy tą płytę. O, tu widzimy, że nawet ta antena Wi-Fi trochę dostała, ale to tylko jakieś osmolenie. To zabierzmy sobie to stąd.
tutaj wkładamy płytę, ten shield, żeby nam tam ładnie usiadł. Jeszcze tasiemki. Tutaj. Się upewnić, czy coś gdzieś jeszcze nie podlazło. Nie, chyba. Tutaj te. Właśnie. O, tu by było dobrze. Tutaj trzeba to trochę wcisnąć, bo na ten termopad były tak jakby wciśnięte kondensatory, one się tak tam wpasowały, że tak powiem, ale nie jestem pewien, czy to się tak łatwo teraz uda. Zróbmy jeszcze inaczej. Najpierw ten shield połóżmy. O, w ten sposób. On chyba był. O. I teraz dopiero spróbujmy wsadzić tą płytę. Mi się wydaje, że powinniśmy zacząć od właśnie tu radiatora, żeby to tam wlazło. A tu jest jeszcze, o dobra. Tutaj od dotyku. No dobra, niby wszystko. Coś nam jeszcze przeszkadza. No, ale coś tu jeszcze nam nie pasuje. Co, na siłę to trzeba wciskać? Nie sądzę. Tu by było dobrze. A tu tak nie do końca. Tu też jest dobrze. Ta płyta tak jakby nie weszła. Wiecie co, ja odkręcę ten wentylator. Mi trochę tu przeszkadza. Ułożę sobie płytę i go przykręcę. Wyjąć płytę było w miarę ok. Włożyć teraz już jest większy problem. Dobra, tu siedzi. O, widzicie? Wszystko wlazło. Dawajmy ten wentylator teraz. No. Na ten termobat jak sobie naciśniemy, to będzie dobrze. Tu jeszcze z tego radiatora, ze szczeliny ten kurz wywalimy i co? I teraz po kolei wszystkie fleksy. Już może nie tak hop do przodu. Wkręćmy sobie śrubki. Chyba jedna była. Dobra, tu na dole. I tu po lewej stronie. Od razu wpinamy sobie to. Tyk, tyk. Robię to na pewniaka, bo nie było zwarć. No ale jeszcze nie wiemy, czy BIOS. Na pewno trzeba baterię BIOS-u wrzucić świeżą, ale to sobie wrzucimy bez problemu. Tutaj było jeszcze coś takiego.
To mamy wpięte. Tutaj mamy home key jakiś opisany. Dobra. Kamera. Kurczę, te gniazda opisali, ale żeby elementów na płycie, to już tak nie bardzo. Łatwiej by było wtedy. Dobra. To jest jakiś USB. Tu dotyk. Uszkodzenie to mogło być też wynikiem przegrzania, że po prostu ten kondensator nie wytrzymał. Przecież od procesora jest kawałek, więc taka teoria trochę naciągana. Dobra, ten DC in, nie, to jest wentylator. Tu mamy DC in, czyli gniazdo zasilania. To też już możemy sobie powpinać. Dobra. To jest bateria. Tu. Dobra, możemy w sumie jeszcze założyć RAM. Dobra, założony. Karta. To jest jakiś modem. Więc sobie to tak wrzucimy. I tu powinno nam ładnie zaskoczyć. Dobra. Anteny Wi-Fi. Lecimy sobie z nimi tutaj. One mają tutaj w ogóle właśnie takie zatrzaski, żeby się trzymały. Oprócz tu na tych gniazdach. No o, dobra, to jeszcze o, tutaj jest takie coś. No i tutaj hop, wskoczyło. Dobra. Czy to ma być pod tym? Niewykluczone. Więc pewnie tą kamerę trzeba by było jeszcze wypiąć. Dobra. I to przerzućmy tędy. Hop. O tak, w ten sposób. Teraz będzie dobrze. Teraz będzie dobrze. Baterię na koniec sobie oczywiście zostawimy. Teraz to. Tak jak teraz. Hop, hop. I to po prawej sobie po prawej wpinamy. W sensie wkręcamy tą śrubkę. A tutaj jeszcze pod tymi tasiemkami. O, jest ten shield. Czyli nie tu będzie ta śrubka. Nie tu będzie ta śrubka, tylko tu na środku. O. A, jeszcze zanim tego shielda założymy, to poszukam baterii. Miałem tutaj gdzieś jakąś baterię, która miała chyba 2,9, coś takiego, 2,8, więc sobie ją po prostu na razie wsadzimy. 2,6, kurczę. To chyba ta była. A potem sobie przerobimy, rozlutujemy, rozmontujemy sobie tą baterię i zgrzejemy nową 2032. 2,8, no dobra. To spróbujemy tej. Teraz sobie to wepniemy tu. Dobra.
może być gdzieś tu. Nic się nie stanie. Teraz tego shielda sobie przyczepimy. To nie jest kłopot, żeby go potem odczepić, a dobrze, żeby tu wszystko było zabezpieczone. W razie W. O, i teraz przez to... Nie. O, tu. Tak jak teraz. Ten shield. To tak. Baterii na razie nie będziemy podpinać. Spróbujemy bez. Wpinamy ten dotyk. Nie dotyk, tylko to jest chyba matryca. Chociaż tutaj też jest jakiś kabel od matrycy. To chyba jest też coś z dotykiem, bo tutaj mamy jakąś taśmę dotyku. No, pogmatwany ten komputer. No i co? A, dysk. Dysk. Dysk sobie na 2 śrubki złapiemy. Tu też weźmiemy głośniczek. Tak, to jest jak 2 rzeczy naraz chce się robić. Dobra. Tyłu nie będziemy zakładać. Zrobimy sobie to w ten sposób, że tu wszystko mamy, z tej strony mamy zasilanie. No i dobra. Nadeszła wiekopomna chwila. Wpinamy zasilacz. Dioda nie zgasła. Też nam się tutaj nic nie zapaliło, ale wcisnąłem, coś się uruchomiło. Wentylator na chwilę ruszył. Może musi się zresetować BIOS. Coś nam pika. Znowu reset. Cztery znaki, ale widzimy jest logo Dell. RTC is reset, BIOS setup default has been loaded. Dobra, nie mam klawiatury podpiętej. Dotyku też teraz nie sprawdzę. Ale jak widzieliście, no taka dość dziwna sytuacja. Bo trochę po omacku działałem, bez schematu. No ale jak widać udało się. Wymiana tych elementów, kondensatorów, z powrotem wlutowanie tego MOSFETA i dławika spowodowało, że komputer się uruchamia. Potestuję go sobie jeszcze i widzimy się na podsumowaniu. Dobra, udało mi się wejść do Windowsa. Dotyk działa. Miałem wrażenie, że czasem jakieś się pojawiały dziwne kółeczka, tak jakby ktoś przyciskał ekran. Upewnię się, że to nie jest kwestia tasiemek, na przykład tej od dotyku, ale nie miało to żadnego wpływu na działanie tego dotyku. Normalnie mogłem z niego korzystać, także nie wiem, co to było. To sobie jeszcze później potestuję. Może to jakaś autokalibracja, ciężko powiedzieć. Dobra, odkręcimy sobie ten shield i to, co mówiłem, musimy zrobić, to tą baterię ogarnąć. Dobra. To jest w ogóle tak to dziwnie przemyślane przez Della. Tu mamy diodę jakąś, albo jakiś stabilizator napięcia. Tu przed samym gniazdem do baterii RTC i po prostu wyjęcie tego jest koszmar. Jakiś geniusz to po prostu wymyślał. Dobra, to sobie rozbierzemy i jakby to powiedzieć, dospawamy sobie baterię. Weźmiemy sobie nową z blistra.
Dobra. I do tego będzie nam potrzebna taka specjalna maszyna. A ta maszyna to zgrzewarka punktowa do baterii. Można tam jakoś to pokleić, na koszulkę termokurczliwą pozostawić, ale jak do iPhone'ów to kupiłem, to od razu się tym pobawię i z tą baterią. Ciekaw jestem, czy to jest jeszcze naładowane. Bo jakoś często tego nie używam, bo wymiana baterii w iPhone'ie to się średnio opłaca w ogóle. Przy tych kombinacjach z wpinkami. Bierzemy sobie to, elektrody. Tu mamy nikiel, ale nie wiem, czy będzie potrzebny. Rozbieramy starą baterię. Nożyczki. Spróbujmy to rozłożyć. O, tak może odejdzie. Coś tam złazi. Odczepiaj się. Dobra. Wydaje mi się, że nie będzie trzeba żadnej płytki niklowej dorzucać. Jak się uda to ładnie oderwać, to będzie to wystarczające. Dobra. CR2016, podejrzewam, że ona jest zastosowana tylko dlatego, że jest cieńsza. O, zlazło. Minus i plus. O, to się trzyma trochę bardziej, ale już jest ok. Nie wiem, kurczę, na jaką moc mogę sobie przy takiej baterii pozwolić. Zaraz sobie zobaczymy na najniższej albo na dwójce i będzie wiadomo. O, może tak. Zróbmy to w ten sposób. Najpierw sobie machinę uruchommy. Tu chyba się uruchamia. Albo tu. O. Tutaj jest chyba automat. Tutaj jest moc. Na dwójkę sobie zobaczymy. O, może w ten sposób. Jedną sobie przyłapujemy tak. Drugą tak. No i trzyma się. Super się trzyma. Na dwójeczce jest ok. Więc teraz sobie tylko to ładnie zapleciemy. O. I tu robimy coś takiego. Trzymamy. I się powinno trzymać. No i gitara. Po robocie. Sprawdzimy sobie, czy mamy napięcie na terminalu baterii, czy polaryzacja jest ok. 3,2. Gitara. Z bateryjkę mamy ogarniętą, tylko jeszcze koszulkę termokurczliwą na to trzeba założyć. Gdzie ja te koszulki termokurczliwe miałem? Tutaj są.
Trochę ją zmniejszymy i powinno być git. I będzie prawie jak oryginał. Chwila. Czymś niemetalowym to popchniemy. I teraz potrzebujemy 220 stopni. 215 wystarczy. I sobie to kurczymy. Tylko tak z głową, bo to bateria. Dobra. Myślę, że wystarczy. I zobaczcie, jak to wygląda. Jak oryginał. Wstydzić się nie trzeba, więc jest dobrze. Jeszcze jedną rzecz sobie tylko zrobimy, jak już tak Dell wymyślił, że to będzie na KBC. Tu jeszcze tylko taśma dwustronna. Ta może być. Taka gąbkowa. W zasadzie taka jak była. O, tak możemy zrobić. Odklejamy. Do góry. To przyklejamy na KBC i już jest. Teraz wpinamy sobie to tutaj. O. I wszystko w temacie. Temat załatwiony. No, spróbujmy może o tu jakoś. Nie. Może tak to musi być, ale za baterią. I za tą też. O, dobra. Spróbujmy może w ten sposób to tutaj jakoś puścić. Się da. Właśnie tak to zrobić. Nie, to musi być z tej strony. O, tak jak teraz. To sobie tak zrobimy. To sobie tak, w razie czego zrobimy tak. Dobra. I będzie dobrze. Teraz zakładamy shielda. Wkręcamy śrubki. I będziemy widzieli się na podsumowaniu. Jak to nam się wszystko uruchomi. Podepnę baterię. Zobaczymy, czy się ładuje. Jak tak, to temat będziemy mieli zamknięty. Także wracam za chwilę. Dobra, szybkie podsumowanie, bo już jest późno. Komputer All-in-One Dell XPS 15, z tego co pamiętam, trafił do serwisu, bo nie reagował na włącznik, w ogóle się nie uruchamiał. Po podłączeniu zasilania dioda nie gasła, więc jakby na wejściu nie było zwarcia. Po rozbiórce okazało się, że na płycie jest jakieś tam wypalenie, a dokładnie na linii 3,3 V. Uszkodzeniu uległ dławik w wyniku zwarcia jednego z kondensatorów filtrujących. No i po wymianie jednego kondensatora na mniejszy, bo nie miałem niestety takiego, o takich samych parametrach. Miernik pokazywał 20 mikrofaradów, więc wstawiłem 10 mikrofaradów na 25 V oraz wstawienie dławika z podobnej linii zasilania spowodowało, że komputer działa prawidłowo
Dotyk również działa, więc naprawa się udała. Trochę działanie po omacku, bo niestety do płyty schematu nie ma. Nie można było się upewnić, cóż to są za układy. Okazało się, że to są tranzystory. Na szczęście nie uległ on uszkodzeniu, ponieważ jego rozkodowanie stanowiło dla mnie jakiś tam problem. Nie udało mi się tego zrobić, więc dobrze, że nie był uszkodzony. No i generalnie tyle. Komputer działa. Jeszcze oczywiście będę go testował, zmienię pastę, bo tutaj akurat jest to bardzo proste. Zdejmujemy tylko tylną obudowę, ten shield i odkręcamy 4 śrubki i mamy już rdzeń procesora i mostek. Więc to jest do ogarnięcia. Także dzięki za oglądanie kolejnego materiału. Widzimy się w kolejnych. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz. A jeśli macie coś do naprawy, to formularz zgłoszeniowy, a dokładnie namiar na stronę internetową macie w opisie filmu. Cześć!